Pierwszy raz do Szkocji pojechałam w lutym 2020 roku. Głównym celem był Edynburg. Była też wycieczka na Glencoe, gdzie m.in. kręcono Jamesa Bonda. Wypatrywałam też Nessie w Loch Ness. Destylarnię omijaliśmy, nie omijaliśmy jednak pysznego jedzenia. W Fish Market zjadłam obłędne fish and chips. Był lunch w nagradzanej The Kitchen. Przywiązuje się tutaj olbrzymią uwagę do lokalnych produktów, które zachwycają smakiem. Przy próbie degustacji whisky nie wiedziałam, co wybrać, bo się nie znałam. Wzięłam jedną, nawet nie pamiętam jaką. Pamiętam za to burgera z haggis i lokalny przysmak, mars smażony w głębokim oleju. Nigdy więcej. Szkocja mnie oczarowała i czułam wielki niedosyt. Musiałam tam wrócić. W sierpniu 23 roku nadarzyła się okazja. Weszłam ponownie na Inatis i ruszyliśmy na Whisky Trail, by odkrywać smaki Szkocji. W Szkocji jest mnóstwo zamków. Część jest prywatna i zamknięta dla zwiedzających, ale do wielu można wejść. Zamek Duard został wybudowany w XIV wieku i był siedzibą klanu Maclean. Obecnie mieści się tutaj muzeum. Znacznie młodszy, bo wybudowany w XIX wieku, jest zamek Luz. Otacza go magiczny park, w którym można spotkać różne stwory. Na zamku można zamieszkać, bo oferuje luksusowe apartamenty do wynajęcia. Jak się ma ochotę, to można urządzić tu również bankiet. Jedni mieszkali w zamkach, a inni w takich wioskach. Ta powstała około 150 lat temu i mieszkano w niej do lat 70. ubiegłego wieku. Znajduje się tu muzeum, a pracownicy chętnie opowiadają, jak tu się żyło i pracowało. W większości chałup jest coś, co przybliża historię wioski. Choć wchodząc do nich nigdy nie wiesz, czy znajdziesz tam eksponaty, czy coś innego. W wiosce można się zatrzymać na dłużej, bo jedna chata jest przerobiona na hostel. Nie przypłynęliśmy tu tylko by zwiedzać, ale również by dobrze zjeść. Tutejsze ryby i owoce morza są absolutnie obłędne. Yeah, you get used to it. It's like a normal day for you. But it's nice though. It's nice though because not every job gets in. It's nice. I like it. You know, we like to try and be a bit different here, so it's very good.
Przed złożeniem zamówienia nie wiedzieliśmy, jak duże są tutaj porcje. To są 3, a my zamówiliśmy 9. 3 more. To było prawdziwe wyzwanie. Krzysiu jeszcze walczy. W tak krótkim czasie. Krzysiu, to jeszcze jedna. Ostatnia mula. Brawo! Woo! Owsianka, bardzo dobra, podawana przez tak zwaną wachtę owsiankową, ale tak głównie oczywiście ryby, podawane pod różnymi postaciami, oczywiście też owoce morza, aczkolwiek za mulami nie przepadałem, ale bardzo dobre były krewetki. A z ryb to okoń morski, którego miałem okazję spróbować. Tu akurat dorsz, ale równie pyszny. Pierwszy raz przygotowałam przegrzebki. Skoro Szkocja, to musiałam zjeść scones. Co jesz sobie? Bezunie. Dziecięce wspomnienia to są. Jedzenie jedzeniem, ale to przecież rejs szlakiem whisky. Pora było odkryć smaki wody życia oraz miejsca, gdzie się ją produkuje. Odwiedziliśmy wiele różnych destylarni. Niektóre były niestety zamknięte, ale do wielu można było wejść. Odwiedziliśmy zarówno te najstarsze, jak i jedną bardzo młodą destylarnię, która lada dzień miała wypuścić swoją pierwszą whisky. Do tego czasu skupiała się na ginie, produkowanym z lokalnym składnikiem, listownicą cukrową. Kilka destylarni po wypuszczeniu whisky kontynuuje produkcję ginu. Wróćmy jednak do whisky. Moją pierwszą i zarazem najstarszą destylarnią był Bowmore. Powstała ona w 1779 roku. Tutaj na dzień dobry można spróbować ich 12-letniej whisky. Jednak moją ulubioną była Highland Park, niedaleko Kirkwall. Destylarnia produkująca szkocką z duszą wikinga. Każda destylarnia na miejscu ma sklep, w którym oferuje szeroki wybór whisky w różnych smakach i cenach. Warto wybrać się choć raz na oprowadzanie, by dobrze poznać cały proces oraz by dowiedzieć się, które beczki są najcenniejsze i jako pierwsze należy brać w przypadku pożaru. Wiele destylarni oferuje również degustacje. Degustowanie whisky najbardziej zaskoczyło mnie sposób podawania tej whisky do degustacji, mianowicie malutkie kieliszki i podawanie wody zarówno do przypukania ust między smakowaniem kolejnych gatunków whisky, jak i malutkie łyżeczki bądź pipety, specjalne pipety kiperskie, które służą do dodawania stopniowo wody do smakowanego trunku. Gdy nie mogliśmy spróbować whisky w destylarni, robiliśmy sobie degustację w lokalnym pubie. Z tych najbardziej smakowała mi ta, Little Bay. Czasem robiliśmy degustację na pokładzie, a Piotruś czytał historię danej whisky ze swojego przewodnika. Zostawiono przypadkiem otwarty zawór w alembiku destylacji końcowej i płonący spirytus wypłynął strumieniami karpostrun
to Dodge Harbor, wywołując niecodzienny widok płonącej tafli. Super. Dla mnie Talisker jest zbyt torfowy. Wolę łagodniejsze smaki. Niezależnie od upodobań, najważniejsza jest jednak przyjemność. Jakby Jezusek bosą stopką. Sporo destylarni miało bezcenne butelki zamknięte w specjalnych gablotach. Najbardziej w pamięci została mi whisky, którą widziałem na wystawie na jednej z destylarni. Może ze względu na cenę, 54-letnia whisky kosztowała 39 000 funtów. Natomiast jeśli chodzi o smak, to whisky Jura, która bardzo mi smakowała. Jedną z tych zabrałam ze sobą. Ma cudowny wiśniowy posmak. Gdybym znów zobaczyła to menu, nadal nie wiedziałabym, co wybrać, ale tylko dlatego, że teraz chciałabym spróbować wszystkich. Szkocja ma dla mnie smak owoców morza, cytrusów, wiśni i karmelu. Delikatnie dymna, z wyczuwalną nutą chili i cynamonu, z przyjemnym długim finiszem pozostającym na długo w pamięci. Slangewa. Niestety trzeba było pożegnać Szkocję i ruszyć do Stavanger. Tak wyglądała nasza trasa.